Temat pierwszy. Rosja ostrzy kły na Charków. Drugi. Doszło do wymiany jeńców według ustaleń w Stambule i brak prądów podczas festiwalu a Cannes, oczywiście przez przypadek, dwa przypadki. Rosja koncentruje około 50 000 żołnierzy w rejonie granicy z obwodem charkowskim, przygotowując się do potencjalnej ofensywy na dużą skalę. Siły te, wcześniej operujące w obwodzie kurskim, zostały przerzucone w kierunku Charkowa, co może świadczyć o planach ataku na to miasto oraz na Sumy. Według analityków wojskowych Rosja może mieć około 4 miesięcy na przeprowadzenie skutecznej ofensywy, zanim pogorszą się warunki pogodowe i wyczerpią się zapasy sprzętu z czasów radzieckich. Zgrupowanie wojskowe, znane jako Zgrupowanie Wojsk Północ, składa się głównie z sił Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. Obecnie w obwodzie białgorodzkim znajduje się około 31 000 żołnierzy, w obwodzie kurskim blisko 11 000, a w obwodzie briańskim ponad 8 000. W sumie Rosjanie zgromadzili w tych trzech regionach do 400 czołgów, ponad 900 wozów bojowych i blisko 1 000 dział artyleryjskich. Przerzucenie sił z obwodu kurskiego w kierunku Charkowa może być próbą odzyskania inicjatywy na froncie i przełamania ukraińskiej obrony w tym regionie. Jednakże według Instytutu Studiów nad Wojną obecnie rosyjskiemu wojsku brakuje sił niezbędnych do zajęcia Charkowa, co może oznaczać, że ofensywa będzie miała ograniczony zasięg lub będzie wymagała dodatkowego wsparcia. W mojej ocenie, jeżeli ofensywa nastąpi, będzie to kolejny pokaz mielenia żołnierzy i sprzętu wojskowego. Ostatnio Ukraina zaatakowała dronami w szacowanej liczbie 750. Wojna przeszła na etap polowania dronami na wszystko, co się rusza. Taka ofensywa z góry skazana jest na niepowodzenie, tym bardziej, że mowa jest o Charkowie, dużym mieście. Jednocześnie zakończyła się trzecia tura wymiany jeńców wojennych między Ukrainą a Rosją. W ramach porozumienia 1000 za 1000 uzgodnionego 16 maja w Stambule do ojczyzny powróciło 303 ukraińskich obrońców. Wśród uwolnionych znaleźli się żołnierze Sił Zbrojnych, Gwardii Narodowej, Straży Granicznej oraz Państwowej Służby Transportu Specjalnego. Wielu z nich spędziło w niewoli niemal 3 lata. Powracający bronili Ukrainy w obwodach donieckim, ługańskim, zaporowskim, charkowskim, chersońskim, sumskim i czernichowskim. Wśród nich było 70 obrońców Mariupola, pojmanych podczas oblężenia miasta w 2022 roku. Po zakończeniu wymiany minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, zadeklarował gotowość do przekazania Ukrainie projektu dokumentu określającego warunki długoterminowego porozumienia pokojowego. A skoro jesteśmy przy temacie dalszych rozmów pokojowych, to Stambuł jest obecnie najbardziej prawdopodobnym miejscem drugiej rundy bezpośrednich rozmów między Rosją a Ukrainą. Według źródła agencji TASS obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnej rundy rozmów w Stambule. Szczegóły dotyczące terminu i formatu spotkania mają zostać ogłoszone wkrótce. Rosja przygotowuje projekt dokumentu określającego warunki długoterminowego porozumienia pokojowego, który ma zostać przekazany Ukrainie po zakończeniu bieżącej wymiany jeńców. Na zakończenie południe Francji pogrążyło się w chaosie. Miasto Cannes, znane ze swojego prestiżu i corocznego festiwalu filmowego, doświadczyło poważnej awarii energetycznej w najgorszym możliwym momencie, w samym środku 78. edycji tego międzynarodowego wydarzenia. W piątkowy poranek około godziny 10 doszło do nagłego blackoutu. Całe Cannes zostało odcięte od prądu i internetu. W ciemności pogrążyło się aż 160 000 ludzi, w tym goście luksusowych hoteli, uczestnicy festiwalu, dziennikarze oraz turyści. Przerwa w dostawie energii sparaliżowała funkcjonowanie miasta. Stanęła komunikacja, zamknięto sklepy i restauracje. Zamilkły kamery, a światowa śmietanka towarzyska została uwięziona w cyfrowej i logistycznej pustce. Jak podają lokalne służby, do awarii doszło na skutek 2 poważnych incydentów. Pierwszy z nich to pożar, który wybuchł w nocy w jednej ze stacji transformatorowych. Ogień udało się ugasić, ale uszkodzenia okazały się znaczące. Nad ranem sytuację pogorszył drugi incydent. Zawalenie się słupa linii wysokiego napięcia, który dodatkowo przerwał zasilanie w całym regionie. Choć przyczyny tych wydarzeń wciąż są badane, władze nie wykluczają celowego działania. Pojawiły się spekulacje, że mógł to być sabotaż wymierzony symbolicznie w elitę zgromadzoną na festiwalu. Pamiętamy, w tym roku 28 kwietnia nastąpiła poważna awaria sieci energetycznej w Hiszpanii i Portugalii oraz części Francji. Teraz południe Francji i to podczas festiwalu w Cannes. Przypadek? Trochę dziwny zbieg okoliczności, ale jak mówią niektórzy, pechowiec nawet w nosie złamie palec.